dźwiga, zobacz jak ten dół. W poprzednim odcinku nie zmieściło się cokolwiek filmowego o żarełku bośniackim, więc teraz krótkie uzupełnienie. W Sarajewie po dłuższym szperaniu po menu zamówiliśmy to samo, co miały dwie mieszkanki Sarajewa przy stoliku obok nas. Skoro one to zamówiły, to jako mieszkanki Sarajewa z pewnością wiedzą, co jest dobrego do zjedzenia w tej restauracji. Coś lokalnego. No i takie postawienie sprawy okazało się strzałem w dziesiątkę. Jedzonko składało się z roladek z baraniny oraz ze świetnie doprawionych kotlecików drobiowych. Te rolatki kupowaliśmy jeszcze później do samodzielnego smażenia i praktycznie były to zdecydowanie najlepsze kąski mięsne na wyjeździe. Z informacji ogólnych to jeszcze pamiętajcie, iż w diecie bośniaków praktycznie nie występuje wieprzowina. To jest kraj przecież w dużej części muzułmański. Za to jest dużo chudego mięsa, takie jak drób, wołowina, jagnięcina. Tutaj występuje to najczęściej w formie smażonych na ogniu ciewapów, a dla wielbicieli nieco bardziej charakterystycznych smaków polecamy świetnie przyrządzoną baraninę. Kuchnia bośniacka to w końcu kuchnia z Bliskiego Wschodu, a podobne potrawy można znaleźć we wszystkich krajach Lewantu. Po pobieżnym zwiedzeniu Sarajewa czmychnęliśmy wąwozami wzdłuż rzeki Bystrica aż do piaskowych piramid. Tutaj obejrzeliśmy wpływ erozji na lokalny piaskowiec. Warto tu zajrzeć, jadąc w kierunku Czarnogóry, choć nie urywa. Czytanie tablic, oglądanie piaskowca, odjazd dalej w kierunku Wyszehradu. W Wyszegradzie mieliśmy nocleg. Wieczorne co nieco dla duszy i dla ciała w lokalnej knajpie, a na koniec dnia oglądanie oświetlonego, zabytkowego mostu nad rzeką Drina. Podobne do tych w Dolomitach. Tylko skala nie ta. Poranek przywitał nas mgłami i kroplami deszczu. Nieco rozczarowani pogodą podreptaliśmy do największej atrakcji tego miasta, do Andrić-Gradu. To dopiero ciekawy obszar miejski. Na długości kilkuset metrów zbudowano całe mini miasteczko w kilku stylach. Znajdziemy tu zabudowania w stylu bizantyjskim, osmańskim, renesansowym, klasycystycznym.
Kto do Bośni i Hercegowiny przyjechał, niechaj nie waha się odwiedzić tego miejsca. 2 godzinki łażenia, pyszna kawa i odkrywanie zakątków Andrićgradu zapewniają świetny humor na cały dzień. Nie będę opisywać, kim jest Emil Koszturica, o jego wkładzie w budowę tego miasteczka i tym podobne informacje kulturowo-oświatowe znajdziecie w kilka sekund w internecie. Warto zapoznać się z nimi przed przyjazdem. Atrakcyjność tego miejsca wyceniam na 8 gwiazdek. Byłbym zapomniał o jeszcze jednym wspaniałym miejscu do zobaczenia i do posmakowania, a mianowicie restauracja u braci Kowaczewicz. Przy drodze M20, jadąc od miejscowości Focia, traficie na tą restaurację. Jeżeli nie traficie, szukajcie, zapytajcie się kogoś. Rewelacyjne posiłki, a desery naprawdę urywają wszystko. Bracia Kowaczewicz. Gorąco polecam. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened up. Say you wanna talk again, but it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate that I felt when we came to an end.
I was young, dumb and broken when I met you that night. Should've known you were something that would mess with my mind. Oh, but I won't put the blame on me. You're the one to be one to see, yeah. 'Cause you can handle emotions, so you wanna talk again, but it's time to do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate.